Zdrowy styl życia mógłby być naprawdę prosty, gdybyśmy przestali go sobie utrudniać. Na przykład wierząc w mity, takie jak ten, że mrożonki nie mają żadnych wartości odżywczych i nie warto ich jeść. Jak jest naprawdę, opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Jak wiecie, ja jestem dietetykiem, a mimo to lubię korzystać z gotowych rozwiązań. A może właśnie dlatego lubię korzystać z gotowych rozwiązań, bo wiem, że one wcale nie muszą być gorsze. Jeżeli odpowiednio je dobierzemy i skomponujemy, jak na przykład taki mega prosty obiad, podsmażone tofu na cebulce i do tego mrożone warzywa, to jest do tego oczywiście jakaś porcja ryżu, bo przecież to by było za mało jedzenia, żeby się tym najeść, ale to jest pełnowartościowy posiłek, który jak najbardziej może być elementem zdrowej diety. Szczególnie jeżeli zależy Wam na tym, żeby prowadzić zdrowy styl życia, a nie tylko działać od jednego do drugiego zrywu, kiedy mamy czas na robienie jakichś super wyrafinowanych dań i rozpieszczanie podniebień, a później przychodzi życie i okazuje się, że to wszystko staje się dla nas za trudne i zamiast skorzystać z ułatwienia sobie życia zdrowego, jak na przykład właśnie korzystając z mrożonek, to my dzwonimy wtedy po pizzę. Bo jeżeli zdrowy styl życia to na 100%, a jak nie może być na 100%, to niech nie będzie wcale. I to jest jedno z największych błędnych przekonań, w których my bardzo często tkwimy, a które zdecydowanie nie przekłada się na nasze zdrowie. Tym bardziej, że produkty takie jak właśnie mrożone warzywa nie są bezwartościowe. To jest mit, to jest jakaś zmowa hejterów, producentów mrożonych warzyw. Nie wiem, kto za tym stoi, ale nie ma racji. Chodzi o to, że warzywa mrożone czy owoce mrożone mają straty witamin, ale niewielkie względem tego, co my możemy kupić na sklepowej półce. Także można spokojnie jeść mrożone warzywa i owoce i korzystać z nich jako ze źródła witamin i składników mineralnych, które także pozostają w nich bez zmian. Praktycznie składniki mineralne mają tylko nieznaczne wahania. Kolejną zaletą z wykorzystywania mrożonek w swojej kuchni jest dostarczanie dużych ilości błonnika. A błonnik jest nam bardzo potrzebny, ponieważ zwiększa sytość w trakcie posiłku, czyli posiłek, który ma nieco mniej kalorii, ale będzie zawierał warzywa, może być bardziej sycący niż posiłek bardziej kaloryczny, ale taki, który tych warzyw nie ma. Błonnik bardzo wydłuża sytość po posiłku, dzięki czemu jest też łatwiej utrzymać dietę ubogoenergetyczną. Także jeśli się odchudzacie, warto dokładać warzywa do posiłków. Największą pułapką związaną z mrożonymi warzywami jest fakt, że nie wszystkie mają tak samo mało kalorii. Skład poszczególnych mieszanek różni się od siebie i warto zawsze zwrócić uwagę na to bezpośrednio przed zakupem. Podobnie też może wpływać na kaloryczność mieszanki warzywnej sos, w którym ona może być zatopiona. I tak jak normalnie, standardowo warzywa mrożone mają około 400 kilokalorii w 100 gramach, tak takie z sosem mogą mieć ich nawet 80 czy do 100. I właśnie te sosy, które już są dodawane do mieszanek, albo takie miksy przypraw, które możecie znaleźć w saszetce w opakowaniu mrożonek, to są takie elementy, z których raczej radziłabym zrezygnować, bo nie przynoszą tych wszystkich zalet, o których mówiłam, związanych z warzywami, a mogą zawierać składniki niepożądane, bo średnio dba się o skład czegoś, co jest dodawane właśnie do takich gotowych mieszanek. Także tutaj radziłabym uważać, ale w całokształcie warzywa mrożone jak najbardziej warto jeść, a życie sobie trzeba ułatwiać i to zdrowe także. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.